Jaka była reakcja w całym kraju na list 34? Tego ja w ogóle nie umiem powiedzieć, nawet nie bardzo wiem, jak w ogóle nawet w warszawskich środowiskach robotniczych to przebiegało. Nie miałem wówczas w tym okresie takich kontaktów. Środowiska inteligenckie, no z wyjątkiem partyjnych, przyjęły to pozytywnie, życzliwie i tak dalej, ale były również inne głosy pod tytułem: czy należy prać brudno-bieliznę poza domem? To znaczy, że to dotarło do rozgłośni zagranicznych. Na co pan Antoni Słonimski z miejsca komuś takiemu, kto mu tak powiedział, odparował: pana zdaniem brudnej bielizny prawdopodobnie w ogóle prać nie należy. No ale, a po liście 34 następnym takim poważnym, istotnym wydarzeniem to był list otwarty Kuronia i Modzelewskiego, dwóch działaczy partyjnych na Uniwersytecie Warszawskim, którzy już od dłuższego czasu nie byli zbyt dobrze widziani. Oni zorganizowali, dyrygowali takim pod egidą ZMS-u działającym klubem dyskusyjnym, który budził bardzo duże niezadowolenie władz, a tam rzeczywiście dosyć atmosfera dużej swobody dyskusyjnej. No i w pewnym momencie, a zapamiętałem to bardzo dobrze, Modzelewskiego już znałem, Kuronia jeszcze nie. Przed Biblioteką Uniwersytecką idzie Modzelewski z kimś mi nieznanym. Modzelewski macha ręką, żebym się zatrzymał i powiada: my wracamy właśnie z tutejszego komitetu partyjnego, gdzie złożyliśmy list otwarty do partii. No i tutaj mówi: aha, mówi, wy się nie znacie, Kuroń Lipski. Ja mówię: a co w tym liście było? No i Modzelewski tak w 3 zdaniach mniej więcej mi powiedział, co było. A ja na to powiedziałem w ten sposób: aha, to no, macie jeszcze trochę czasu, wyczyście mieszkanie, bo jutro rano po was przyjdą. Oni byli trochę właściwie tym zdziwieni, że tak bez żadnych wątpliwości, tak mi się to wydaje. No ale ostatecznie miałem te własne doświadczenia związane z listem 34. No i tak się stało, tylko się gorzej skończyło niż dla mnie. To znaczy skończyło się procesem politycznym, wyrokami. Ja w tej chwili nie pamiętam, jakie one tam dokładnie były, ale coś 3 i 3,5, czy coś mniej więcej tego rzędu w każdym razie. No i kawał czasu tam odsiedzieli, trochę tam, nie do samego może końca, ale w każdym razie wyszli z więzienia gdzieś pod koniec roku 67. I tak prawdę mówiąc, to do tego tak się odnosiłem sceptycznie, chociaż nawet przez te jakie 1,5 godziny, kiedy miałem okazję z nimi, możliwość z nimi wtedy rozmawiać, to nawet mówiłem, że mnie się bardzo podoba pomysł oparcia tutaj jakichś nowych struktur, o jakieś rady robotnicze czy coś. Bardzo mi się to podoba. Ale jeżeli wy uważacie, że to może zastąpić parlamentaryzm, no to się bardzo dziwię. Ale oni byli bardzo zafascynowani tą swoją koncepcją wówczas. No i wkrótce poszli siedzieć. Starałem się chodzić na ich proces. Nawet przez pewien czas udawało mi się, że tak jakoś nie sprawdzali nam dokładnie dokumentów, że kiedyś się człowiek energicznie wpychał, a Gajka Kuroniowa twierdziła, że jestem jej bratem, to jakoś mi się udawało wchodzić.